To nie jest co prawda piłka do kosza, ani co prawda to nie jest ten, ale ciekawe czy dorzucę. Jest. Cześć, witajcie na kolejnej eksploracji. Dzisiaj zwiedzimy sobie taki kompleks wypoczynkowy. Jesteśmy z Łukaszem z kanału Wandrus i będziemy zwiedzać. Cóż tam pięknego znalazłaś? No nic, jest domek. Warto wejść? Wejdziemy sobie do domku. Mamy lodówkę. Otwieramy lodówkę. O fuck. Tutaj mamy łóżka. Jakieś szafy, piecyki. No, tu mega poniszczone wszystko. Fajny ten piecyk jest. Ja myślę, że to tutaj już z łazienką był. Woda zdatna do picia wyłącznie po przygotowaniu. No to tak słabo zdatna. Mamy prąd? Nie mamy prądu. Możemy sobie tutaj pooglądać, jak to wszystko wygląda. Już jest mniej wiecznie niż przed chwilą. Sam obiekt jest w bardzo fajnym miejscu, bo po prostu pośrodku lasu. Więc takie już no, wchodzenie w czasy, kiedy będziemy mogli wypoczywać gdzieś na wakacjach. No ten obiekt ciężko polecić, bo jest zamknięty, jak się domyślacie. Te domki, no to są jakieś lata 70., 80. Mocno zniszczone. Tam, o, ptaszek lata w środku, widzicie? I tu wyleciał. Więc i ptactwo tutaj gdzieś tam się przelatuje. Ciężko mi się mówi, bo troszkę się stresuję, bo obok jest obiekt, który jest czynny i być może jest sytuacja, w której gdzieś tam nas mogą zobaczyć i nie będą zadowoleni, że tutaj chodzimy. Tak też może być. Idziemy sobie do kolejnego obiektu. Kolejny obiekt. Powiem wam, że nieźle to wyglądało. Kolejny obiekt, który sobie wejdziemy, zobaczymy jak wygląda. Odpalimy sobie lampkę. Dzień dobry. Tu łazienka, podłoga troszkę zniszczona. Tutaj jakieś napisy. O, tu nawet są fajne artefakty. W każdym z tych domków były takie piecyki, jak widać, z luster. Dogrzewali się takimi piecykami. Nie wiem na jakiej zasadzie to było, jak to wszystko tutaj wyglądało. Ale pewnie było zawsze lustro. I parę innych rzeczy tutaj można zobaczyć. Tutaj różne dziwne rzeczy. Nie żyje miś polarny. Ciągle słyszę jego płacz. Wow, ale poezja. Tu mamy różne graffiti. Te łóżka nawet całkiem są. Można poleżeć. Przejdziemy sobie tutaj też ubikacja, czy umywalka razem z prysznicem. No i ubikacja taka mała. To wszystko było takie minimalne, zminimalizowane po prostu. Przejdziemy sobie dalej. Tu już mamy ten jeden domek zrobiony. Pewnie te krzesła były na wyposażeniu tych domków. Tutaj pewnie była gaśnica. No tak, bo jeżeli mamy sytuację, że ten cały domek jest z drewna, no to w tym momencie ta gaśnica mogła się przydać. Przejdziemy sobie dalej. Idziemy dalej. Tam gdzieś Łukasz i Ola
zwiedzają, a my powolutku będziemy szli w stronę tutaj tych różnych, nie wiem jak to się nazywa, ale jakichś pomieszczeń restauracyjnych można powiedzieć. Tu jak ktoś mieszkał w tym domku, to miał blisko do restauracji czy jakiegoś baru. I on chyba jest najlepiej zachowany. Ładnie to wygląda. Wejdźmy sobie tutaj. O, tutaj nawet takie fajne lustro jest. Zobaczcie. I tutaj widać, że ktoś nocował. Ktoś nocował. Tu nawet chyba uprawiano. Tutaj mamy stare szafy. Te okna, świeczki. Nieprzyjemnie to wygląda, powiem wam. No nieprzyjemnie. Ale te lustro jest bardzo ładne. Być może tu jeszcze jest prąd. Ale nie będę tego próbował, bo to wszystko jest z drewna i nie chciałbym w sytuacji, w której coś się spali i wtedy będą z tego tytułu jakieś problemy. Lepiej takich rzeczy po prostu nie robić. Zobaczcie jak tutaj wygląda te krzesełko ładnie na tej werandzie tego domku letniskowego. No powiem wam, musiało tutaj być przyjemnie. Wiatr już troszeczkę przestał tak wiać i można sobie te domki na spokojnie pooglądać, aczkolwiek tak jak mówię, no gdzieś tam ktoś zerka w naszą stronę. No nie jesteśmy tu legalnie. A zobaczcie jaka fajna tablica do gry w kosza. Tylko znając życie, ciężko żeby tutaj grać w kosza, jeżeli mamy ziemię. Tu mamy jakiś fragment piłki. Mamy piłkę. Dziwne to jest, bo to jest piłka na takim czymś. Więc ciężko będzie ją tutaj jakby tam wbić. Ale postaram się dorzucić. To nie jest co prawda piłka do kosza, ani co prawda to nie jest ten, ale ciekawe czy dorzucę. Jest, udało się. Trafiony. Dobrze, przejdźmy teraz dalej. Tu mamy jakieś lodówki. Bo widać po tych agregatach wywalonych. Tu jakieś pomieszczenia, jakieś restauracje musiały być. Tu mamy wielkie, potężne lodówy. Zobaczcie sobie tutaj jak to wygląda. Pełno różnych ław, krzeseł takich barowych. Tam jakiś telewizor nawet jest. Przejdziemy sobie tutaj zobaczyć ten telewizor. Powiem wam, ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie to wygląda. Wow, przestraszyłem się, bo tam blacha zaczęła się tak trząść. Tu mamy kolejny telewizor, odwrócony, postawiony na kineskopie. Mnóstwo mebli. Tutaj trzeba uważać, bo jest tutaj taka dziura i żeby nie wpaść. Te deski były wystawione na jakąś no na deszcz i tak dalej. Trzeba tu uważać i przejść tam. Tutaj też taki, a to już jest plazma, słuchajcie. To już jest plazma, telewizor plazma. Tutaj świetne są te hokery. Bardzo ładne. To są takie barowe krzesła. Tu mamy też takich pełnobarowych krzeseł. Razem z odkurzaczem, jak widzicie. Jakaś stara szafa. Elementy. No, konstrukcja krzeseł niedopuszczająca do... A właściwie ten prąd jest tam włączony, bo wszystkie korki są u góry. No ale pewnie nie jest doprowadzony. Tam taka duża lampa. No wiatr tu hula strasznie. Tu trzeba uważać, bo te deski są już mocno zniszczone. Ale to nie ja. Tylko tam zaczęło się tak strasznie trząść. Wiatr tam zawiał i zaczęło to tak rąbać. Ja myślałam, że
do ty się próbujesz gdzieś dostać. Nie, ja bym takiego hasu nie robił, ponieważ tam za tym płotem Ja wiem, tam ludzie coś robią. Nie wiem, tam coś patrzą. Trafiłeś nie? na jakiś fajny domek? Powiem Ci, wszystkie domki są w bardzo podobnej kondycji. Na pewno poszedłbym tam do Patola. W Patolu jest słabo, Aha. natomiast ten jest fajny. Tak? Tak w miarę. Tam, gdzie Nie teraz byłam Łukasz jeszcze idzie, tu, tak? I to tak jest nawet zachowany miło. No tu jest bardzo zniszczone to, no ciężko tutaj cokolwiek mówić. Ładnie ale- wygląda to razem. Światło dopisało i tak właśnie razem z tym koszem, prawda? Tu jest wszystko zamknięte. I nie da się, ale nie, to tamtędy chyba się da dojść. Chyba, że to jest odbicie. Aha, to jest odbicie. Więc no tu mamy gaśnicę. O, niedawno ktoś zapytał mnie, żebym sprawdził, jaka jest data na gaśnicy. To zrobię to dla Ciebie. Gdzie mamy tą datę na gaśnicy? Sprawdzimy sobie, gdzie ją tu mamy. Czy jest zalegalizowana? Nie ma chyba Tutaj powinno być, legalizacji, ale nie ma. tego nie widać. Certyfikatu nie ma. Te naklejki są naklejane jak coś, no ten, ale No to niby tu masz no, maj. Nie wiem. 2005. Aha. 2005 rok. Nie wiem, może z tamtej strony się da wejść do tego pomieszczenia. Tu jest dużo rzeczy rozwalonych tak naprawdę. Trzeba uważać, żeby nie być widocznym. Tu się da przejść. Co tutaj mamy? Nie, tu są jakieś do gaszenia, jakieś sprawy. Jakiś czajnik jest. Nie będziemy tego zrobić. Na razie tam nie będziemy się przechadzać, bo może być problem. Tam właśnie mogą nas widzieć z tamtej strony, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy ma to jakiekolwiek znaczenie w tym momencie. No i tak tego nie da się tego dostać. No właśnie. Więc może faktycznie pójdę za Olą. A tam. Tu nic nie mamy. Kręcimy. O, tu można wejść. Tu jest łazienka. Ale tu nie będziemy wchodzić, bo to nic specjalnego. Ale tutaj da się wejść? Nie da się wejść. Czyli od tej strony jedynie można zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Z tej strony. Siema. Pan tego pilnuje? A, to taki był z mojej strony żart, taki boomerski. Więc Łukasz dobrze zareagował. Teraz przejdziemy sobie tutaj. Nagram wam to jeszcze tak sobie od góry. Patrząc po tych żarówkach, najprawdopodobniej jak to było oświetlone, to tutaj być może były biesiady. Tak myślę. Były na bank. No. Tu jest podest do tańczenia. No co ty? To jest podest, a tam było A. normalnie do siedzenia. Aha, no tak. Tu jest podest. Widzę to teraz. Tam gdzie stoisz. A tutaj są naokoło ławy do picia piwa. Znaczy no inne jedzenie też tam mogło być. Oprócz piwa. Więc były potańcówki. Tutaj takie meble holenderskie. Zobaczcie, że tu są meble holenderskie. Na przykład to. No z odrestaurowaniem może być już ciężko, ale myślę, że może się spodobać fascynatom mebli holenderskich. Bardzo ładne. O, Nie też takie łóżko, tylko bez tej kanapy. tak, a ta kanapa, bo ze skóry pewnie była. Tak. Bo to widać ewidentnie, że to są meble właśnie holenderskie. A tutaj gałki zostały Karniszy. Nie, karnisze, tak. No, wygląda to bardzo ładnie. Bardzo ładny mebel. A tutaj macie na dole te siedziska z tych krzeseł, takich barowych. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, dlaczego one są pościągane. A szkoda, bo naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i tak.
tak jak już wcześniej mówiliśmy, tutaj były te stoły i przy tych stołach siedzieli, pili piwko, jedli kiełbaski smażone, a tam wchodzili na ten podest i tańczyli. Tak to musiało wyglądać. Tutaj też fajna taka ta... O, tutaj zapraszamy. Zapraszamy. Otwarte. No już zniszczone. To już nie jest otwarte. Ale tutaj mamy wąż strażacki. To musi być wąż strażacki. Tak myślę. Tutaj też jakieś meble tego typu. Jakieś ławy. Wiesz, to musiało być jak na takich wiejskich potańcówkach. No zamiast się kłócić, tylko zabrać święco najlepsze. No. Powiem Ci, że jest sobota. No w sumie zawsze jeździmy w sobotę z Łukaszem, prawda? I sobota i tak sobie jak Ty zaśpiewałaś, to mi tak przyszło do głowy, że dzisiaj jest sobota wieczór będzie i będzie się działo. Ale już nie. No nie tutaj. Tutaj jest zjeżdżalnia. Ale Do tamtego domku, bo on jest fajny, wiesz? do tamtego domku pójść? Dobra, to w takim razie tutaj jeszcze taki mały myk, żeby Wam to pokazać. Tą ogromną tanzbudę. O Jezu, bym się wywalił teraz. A my pójdziemy sobie powolutku w tamtym kierunku. Wow, zobaczcie te huśtawki. A tu na tej huśtawce stoi taki, widzicie? Taki, no, nie wiem jak to się nazywa. Powiem Wam, że ja często na tych eksploracjach mam problem z nazywaniem rzeczy, ale to tylko dlatego, że w niektórych miejscach po prostu się bardziej stresuję. Bardziej się stresuję i no, mam na uwadze, że możemy kogoś spotkać, trzeba będzie z kimś zagadać, więc pójdziemy teraz do tamtego domku jeszcze. Zaczęliśmy domkami, no i domkami będziemy kończyć, ale to jeszcze nie koniec oczywiście. Wejdziemy sobie tutaj z tego domku. Tutaj podobna sytuacja, trzeba uważać na podłogę. Podobna sytuacja, że mamy w ogóle siła była w tych domkach, dziwne. Mamy zestaw. Tutaj mam, o, ten domek jest taki mniejszy, może i był przytulniejszy. Tu mamy ubikację również. Mamy bardzo ładny talerz, no i te piecyki wszędzie są, którymi można było się dogrzewać. Ale ja widzę, że te piecyki, mimo że są kaflowe, to one były elektryczne. Dlatego była siła. Teraz już to rozumiem. Były podłączane do siły i taki piecyk, taka instalacja mogła wtedy wytrzymać to wszystko. A ten talerzyk ładny. Bardzo ładny talerzyk. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj. Odpalimy sobie, jak to wygląda. A taka po prostu taki wieża z takim czymś. O, cześć. Bardzo lubię patrzeć w lustra i z Wami się witać. Z Wami się witać na eksploracji. Zresztą to zauważyłem u Adama z Halo Urbex, że on się wita. Podoba mi się to bardzo, takie przywitania. Można wtedy zobaczyć się w całości i Was pozdrowić, więc serdecznie pozdrawiam. Idę dalej do ekipy, oglądać dalej ten fajny obiekt. Tutaj jakiś znicz elektryczny. No, ja mam to do siebie, że w ośrodkach, w których był prąd, nie zapalałem prądu, a w ośrodkach, w których nie ma prądu, zapalam. Strefa bzykania, nie wchodzić. Rozumiem, czyli tutaj była strefa bzykania.
Być może ktoś tutaj hodował pszczoły. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo. Tam jeszcze pójdziemy, bo widzę, że tam jest policjant namalowany, który złapał złodzieja. Więc jeszcze sobie tam pójdziemy. Tutaj fajny jest ten stolik razem z blachą falistą. Przy każdym takim domku był stolik z ławeczkami. A ten domek się nazywa Patol po prostu. Zobaczmy dlaczego. Tu mamy łóżka. Zapach jest nieciekawy. Tutaj znowu ten piecyk, ale w tym momencie ten piecyk jest najbardziej zachowany. Zobaczcie, on jest najbardziej zachowany. Wygląda bardzo fajnie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tu jeszcze jakieś wieszaki zostały. Ketonol ktoś zażywał. No i te wersaleczki. Widać, że to był akurat 3-osobowy domek. Taka 3-osobowa rodzina mogłaby tutaj mieszkać. I miała taką wizję na resztę domków. Tutaj pewnie były firany, jakieś zasłony, żeby można było sobie zasłonić to, no żeby fajnie się mieszkało. W takich domkach mogło być zimno, dlatego nawet latem mogło być zimno, dlatego te piecyki wszędzie na prąd, jak żeśmy już się zorientowali. Wyjdziemy teraz dalej. Okolica jest naprawdę przepiękna. Wygląda to naprawdę bajecznie. Oj. Tu znowu gaśnica. Zobaczmy, co na tej gaśnicy jest napisane. Tu mamy znów maj. Też 2005 rok. No i w tym momencie polecą zdjęcia od Oli. Lecimy. Tutaj tak jakby ktoś chciał malować, Tak, czy coś. Pójdę z tej strony, bo cień jest i wiatr zmógł. O, tak, żeby nie było cienia. Wątpliwości, co to jest. To jest pędzel. Zobacz, jak te łapki musiały przejść takich odświeżania sezonów. Tak. Ale widać, że już bardzo dawno opuszczony co nie. Tak, ale wiesz co ci powiem, szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tutaj taka jest perełka, można powiedzieć, bo jadąc tutaj, jak Łukasz z nami tu jechał, no myślałem, że to będzie, nie wiem, jeden domek, dwa, gdzieś tam w lesie, a tutaj jest naprawdę sporo tych domków. Jedna rzecz mnie ciekawi, no bo tu mamy tyle domków, tak? Mhm. I w każdym, powiedzmy, po 3 osoby mieszkały. No to dwie, osobowe są. Tak, 2-3 osobowe. Tak, ale mamy całą infrastrukturę tutaj. Tak typowo kempingi, pewnie. No ale tego tutaj, mało jest. Tak. Może pod namioty tu też przyjeżdżali. Ale też teren jest mały. No to Ten dziwne. teren jest mały, jak tak się przyjrzysz, zobacz jak jest płot dookoła i te parę domków i to jest wszystko. A może takie zakładowe coś było, że tak. Bardzo prawdopodobnie. bo jeżeli chodzi o to, na przykład dzisiaj taki obiekt absolutnie nie wytrzymałby finansowo,
ponieważ no ile by musiały kosztować te domki, pobyt w tych domkach, żeby utrzymać całą infrastrukturę i żeby tą tanzbudę utrzymać, żeby robić wieczorki, prawda, taneczne dla tych osób w tych domkach? No to mi się wydaje, że to jest po prostu jakieś takie zakładowe mogło być, wiesz? Czyli na weekend takie przyjazdy ewentualnie, może na wakacje, ale że się wymieniali ciągle, no zimą tu na pewno nie przyjeżdżali, bo widziałaś, W każdym jest piecyk. jest Chyba, że to piecyk, jest no. tak do gotowania, no bo to, taka kuchenka. Nie, to nie jest do gotowania, bo jest tutaj do jest grzania. w tym do grzania. I to jest I piecyk, jest na siłę, Na bo siłę. wszędzie jest on jest siła. tak naprawdę elektryczny, nie? Elektryczny kaflok. Elektryczny piec kaflowy. Dobra, słuchajcie, powolutku będziemy się stąd wynosić. Dobrze, to troszkę tak tanim kosztem też zrobione, więc to też by wskazywało No, taka dykta. dykta. A jednocześnie te piecyki są, czyli trzeba się było dogrzewać. Najwartościowszą rzeczą w tych wszystkich domkach jest ten piecyk tak naprawdę. No kiedyś był, bo reszta rzeczy to są wszystko rzeczy bardzo zniszczone i nie do Aczkolwiek końca... one są poniszczone te piecyki, bo widocznie rozkradli jakieś grzałki czy coś takiego, wiesz? Tak, niektóre są po prostu, może grzałki są powyciągane. Dobrze, żegnajmy się, nie przedłużajmy. Dobra, dobra. Dobra, to trzymajcie się, już wystarczy tej eksploracji. Fajny obiekt. Ojej, tam ktoś idzie, a to dzieci biegają wokół, ale jak są dzieci, to są i dorośli, więc lepiej stąd już możemy pójść. Trzymajcie się, Pachnie cześć. obiadem. Czym? Siadem. Obiadem. Dziadem, obiadem. Obiadem. Może dziadem i obiadem. Na razie, trzymajcie się, cześć. Dobre, nie? Nie Ola się zawsze wywala, tylko... Ale też już. A zobacz tutaj, Widzę. patrz, jak zrobisz tak, to masz co? Ola, No właśnie. ja jestem taka trochę Viola.